Ostatnio rozmyślając nad finałem Gothica 3 natrafiłem na ciekawy komentarz użytkownika Kratos, który skrócił całą fabułę Gothica do jednego zdania. I w sumie, jakby się nad tym zastanowić, to coś tutaj ewidentnie nie pasuje. Cała ta sytuacja z Xardasem jest naciągana jak plandeka na żuka, więc postanowiłem przeanalizować całą fabułę Gothica pod kątem właśnie zachowań Xardasa. Jednocześnie postaram się wam przybliżyć moją wersję tego, jak seria Gothic powinna się skończyć. W skrócie, nasz nekromanta przez całą historię gra dziwną postać. Od samego początku bohater ten jest traktowany jako antagonista, no bo rozumiecie, odludek mieszkający w samotności gdzieś głęboko na terytorium orków, mówi samo za siebie. Dodatkowo na przestrzeni gry dostajemy informację, jakoby parał się czarną magią i właśnie z tego powodu został wyrzucony z kręgu ognia. Jednakże spotykając go pierwszy raz wydaje się on osobą stanowczą, inteligentną i nade wszystko pomocną naszemu bohaterowi. Kulminacja sagi ma miejsce w trzeciej części, gdzie Xardas postanawia poświęcić się, by uwolnić świat od boskiej ingerencji. No bardzo szlachetne, ale totalnie nie pasuje do tego, jak ta postać była kreowana przez całą fabułę sagi Gothic. Ta cała dobroduszność nie pasuje po prostu do tego, jakie cele i zachowanie miał nasz nekromanta. No bo rozumiecie, to jest taka sama zależność, jakby Voldemort chciał zdobyć Hogwart tylko po to, żeby zmienić Harrymu oceny w dzienniku i dzięki temu pozwolić mu zostać Aurorem. Bez sensu, nie? Dlatego dziś na warsztat weźmiemy analizę zachowania i poczynek Xardasa oraz przedstawię wam moją teorię, według której nasz czarny mag od początku był kreowany na antagonistę serii Gothic. Zacznijmy od początku, czyli analizy fabuły pod kątem zachowań i celów Xardasa. Zaskoczeniem raczej nie będzie, że zaczniemy od pierwszej części Gothica. Ale na samym wstępie warto też pomówić o przeszłości nekromanty, byśmy lepiej znali obraz tego, o kim będziemy dzisiaj mówić. Xardas był najpotężniejszym i najsłabniejszym magiem ognia. Nie mamy żadnych pewnych informacji, ale taka potęga i słaba na pewno pozwala mu stać w Wysokiej Radzie lub nawet być głową klasztoru. Jako wierny sługa Innosa zaczął interesować się też magią Beliara. Czy to właśnie Bóg Ciemności chciał w ten sposób przeciągnąć go na swoją stronę? Tego nie wiemy. Wiadome jest jednak, że po zniknięciu dwóch świątyń Beliara Xardas postawił sobie cel, by je odszukać. W tym celu zebrał wiele ksiąg i w znanych już na podziemiach klasztoru magów ognia stworzył swoją tajemną bibliotekę, w której studiował mniej lub bardziej przekryte pisma. Tutaj się na chwilę zatrzymamy. Xardas jako potęga, jeśli chodzi o posiadaną moc, postanawia studiować magię innego boga. Dlaczego właśnie Beliara? Być może ma to coś wspólnego z tym kuszeniem, by go przyciągnąć na stronę Mrocznego Pana. A być może Xardas, mając tak wielki intelekt, już wtedy rozumiał, że obecne wydarzenia nie są dziełem przypadku. Aktualna sytuacja mogła dać Xardasowi do zrozumienia, że aby rozumieć, co się dzieje i jakie to może mieć następstwa, to trzeba wyjść poza ramy klasztornego myślenia i zajrzeć do ksiąg traktujących o czarnej magii, by właśnie dzięki nim rozumieć wydarzenia, które dopiero mają nadejść. Niewiele później miało miejsce wszystkim nam znane wydarzenie, w którym bariera wymknęła się spod kontroli. Co ciekawe, nasz czarny mag został wtedy powołany do nadzorowania tego przedsięwzięcia. Uznał on wtedy, że pomysł zabezpieczenia magicznej rudy jest genialny, bo pozwoli to trzymać Beliara i jego pomioty z dala od tego jakże cennego surowca. Jak jednak dobrze wiecie, coś poszło nie tak i bariera wymknęła się spod kontroli. Magowie zamknięci pod własnym dziełem zamieszkali w starym obozie, lecz sielanka nie trwała długo, bo z czasem narastała niechęć i strach wobec Xardasa i jego zamiłowanie do czarnej magii. Xardas został okrzyknięty nekromantą, przez co stracił on w oczach swoich dawnych braci. Postanowił wtedy opuścić magów ognia i wyruszyć na południe, by w ciszy i spokoju dalej studiować tajniki mrocznej magii i spróbować na własną rękę zrozumieć, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Xardas spędził w tej wieży długie 10 lat, które poświęcił nauce i czytaniu zebranych z klasztoru ksiąg. Pozwoliło mu to wejść na nowy poziom, ponieważ opanował on 6. krąg magii, którego nie posiadał wtedy nikt inny. Tyle z historii, przejdźmy do wydarzeń przedstawionych w grze. Naszego czarnego maga poznajemy mniej więcej w połowie zabawy. Co prawda informacje z nim związane dostajemy wcześniej, bo pierwszą wzmiankę o nim możemy usłyszeć od Miltena. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Ze słów Miltena można wywnioskować, że Xardas całkowicie odwrócił się od Innosa na rzecz czczenia Beliara. Choć warto zaznaczyć, że Milten dołączył do zakonu po utworzeniu bariery, także nie mógł mieć świadomości tego, jak wyglądała cała ta sytuacja, bo Xardas był zmuszony opuścić swoich braci, którzy, jak dobrze wiemy, go odtrącili. Najwidoczniej po tym wszystkim przyjęto narrację, jakoby Xardas był zły i odrzucił on Innosa, by w pełni czcić Beliara. Dziwi mnie jedynie fakt, że list, który otrzymuje główny bohater, jest adresowany do arcymistrza magów ognia, którym okazuje się Xardas. Czyli wychodzi na to, że magowie przez ten cały czas, a przypomnę, mówimy tu o 10 latach, nie wspomnieli w żadnej korespondencji o tym, że Xardas opuścił magów ognia. I to nie on jest aktualnie arcymistrzem magów ognia. Wróćmy jednak do gry. Po uporaniu się ze wszystkimi przeszkodami w końcu trafiamy przed komnatę Śniącego. Co ciekawe, wita nas tam Xardas, który użył całej swojej mocy, by się tam teleportować. Tylko po to, by dać bohaterowi informację o tym, jak wygnać Śniącego. Po wypowiedzeniu paru zdań Xardas po prostu pada na ziemię. Nie wiemy natomiast dlaczego. Możliwe, że wykorzystując całą swoją moc nie był już w stanie opierać się mocy Śniącego. Albo to sam Śniący liczył na pojawienie się Xardasa w jego komnatach. I w momencie, gdy miał go tuż za ścianą, dorzucił na niego zaklęcie snu, w którym objawił mu się sam Beliar, który wyjawił mu swój plan i on jako jego przyszły czempion będzie grał w tym teatrze znaczącą rolę. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że chwilę po pokonaniu Śniącego Xardas budzi się pełen sił oraz teleportuje się do Korinis. Przyzywa on demony, które w jeden dzień budują mu kolejną wieżę, a następnie przywołuje on wykończonego Beziego do swojej komnaty. No i w tym miejscu mamy zagwozdkę.
Bo albo Xardas ma jakieś boskie umiejętności regeneracji, które pozwalają mu w mgnieniu oka regenerować moc magiczną, którą przypomnijmy, całą zużył, by teleportować się przed komnatę śniącego, albo ktoś lub coś wzmocniło go i przywróciło pełnię magicznych zdolności zaraz po odejściu śniącego. Choć może być tak, że teleportacja do świątyni była po prostu wymagająca właśnie przez obecność śniącego, podczas gdy teleportacja do miasta już taka wymagająca nie była. Płynnie przechodzimy do wydarzeń z drugiej części, w której znacznie więcej się dzieje wokół naszego nekromanty. W tej części Xardas gra istotną rolę już od pierwszych minut gry, gdzie nakierowuje nas na pewne działania, byśmy podążyli we właściwym kierunku. W tej części też dowiadujemy się, że Xardas przez wszystkich był uważany za zmarłego. Być może to właśnie z któregoś listu Koristo świat zewnętrzny dowiedział się o rzekomej śmierci nekromanty. Pomijamy znaczną część fabuły i przeskakujemy do 5 rozdziału, w którym chcąc skontaktować się z Xardasem nie zastajemy go. Zamiast tego otrzymujemy list, w którym mag informuje bohatera o swojej pomyłce względem źródła zła w dolinie i zleca bohaterowi znalezienie księgi ze wskazówkami, jak dotrzeć na dwór Irdorat. Na końcu listu Xardas nas wspiera, mówiąc, że tylko my damy radę i obiecuje, że jeszcze się kiedyś spotkamy. A my zatrzymamy się na chwilę i przeanalizujemy ten list. Xardas podejrzewał, że jednym ze smoków, które osiadły w Górniczej Dolinie, był sam awatar Beliara, który pod postacią smoka zmaterializował się w świecie ludzi. Wiadome było, kto wysłał smoki, więc można było podejrzewać, że Xardas liczył na bezpośrednie spotkanie z Beliarem w Górniczej Dolinie. Bezzi odwalił za niego kawał dobrej roboty, wybijając smoki, bo jak wiemy, Xardas albo nie mógł, albo nie chciał bezpośrednio pozbawić życia awatara Beliara. Jemu zależało tylko na wchłonięciu mocy smoka. Więc mówiąc brzydko, chciał przyjść na gotowe, pojawić się w Górniczej Dolinie zaraz po zabiciu przez Bezziego każdego ze smoków i po prostu wchłonąć moc smoka ożywieńca. Jak dobrze jednak wiemy, smok ten nie brał udziału w ataku na Górniczą Dolinę, lecz czekał wygodnie na wybrańca Inosa, którego przeznaczeniem było się z nim zmierzyć. Dlaczego zatem Xardas sam nie pokonał smoka? Skoro wiedział dokładnie, gdzie go szukać i jego celem od początku było pochłonięcie jego mocy, to dlaczego będąc tak bardzo zmotywowanym nie chciał przejąć inicjatywy i nie zaczął działać? Moim zdaniem nie mógł go zabić z prostego powodu. Bezzi jako wybraniec bogów, czy jak to woli wybraniec Inosa, dzierżył na sobie przeznaczenie, które nakazywało mu zmierzyć się z pomiotem Beliara. Wiecie, tak jak w Harrym Potterze, że przepowiednia i jeden nie może żyć, gdy ten drugi przeżyje. No, czajcie bazę, nie? Jesteś czarodziejem? Xardas nie był wybrańcem Inosa, to też mimo swojej wielkiej siły nie potrafiłby zgładzić smoka ożywieńca. Zamiast tego wolał prowadzić Bezziego za rączkę, tak by w końcu dopełnił on swoje przeznaczenie wygnania smoków z Górniczej Doliny. By później on sam, cały na biało, mógł wchłonąć moc Beliara i tym samym stać się jego nowym czempionem. Ostatnia scena z Gothic 2 ukazuje nam ostatnią rozmowę bezimiennego z Xardasem, w której ten drugi tłumaczy bohaterowi całą sytuację. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Xardas. Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu Ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. Z całego tego dialogu interesują nas tylko 2 zdania. Zatrzymajmy się teraz i przeanalizujmy to, co do tej pory wiemy. Powiedzmy sobie szczerze, Xardas od początku wszystko zaplanował. Nie wątpię nawet, że samo przybycie wybrańca Inosa wyczytał z prastarych ksiąg. Co za tym idzie, uknął wszystko w taki sposób, by nakierować wybrańca w kierunku zwycięstwa. Tak by jako najpotężniejszy mag, będąc na miejscu, być w stanie pochłonąć moc Beliara i stać się jego wybrańcem. W tym miejscu warto nakreślić, że ten swego rodzaju zaszczyt bycia czempionem nie niesie ze sobą żadnej kontroli, ponieważ nie jest to żadna forma opętania czy manipulacji. W sadze Gothic wszyscy wybrańcy byli po prostu znacznie bardziej potężniejsi i nie niosło to ze sobą żadnych fanatycznych konsekwencji, jakie miały miejsce w przypadku chociażby ubłąkanych sekciarzy z bagien. Co za tym idzie, Xardas, gdy wchłonął moc smoka ożywieńca, przyjął tylko jego siłę i moc. Nie ma tu mowy o czymś takim jak opętanie, gdzie Xardas nagle mówi innym głosem i ma zupełnie inne zachowanie i inne cele do osiągnięcia. Mówiąc to wszystko, chcę nakreślić sytuację, że Xardas, jaki był te 5 czy 10 lat temu, taki sam był po zostaniu wybrańcem Beliara. Mam tu na myśli jego otwarty umysł i cele, jakie sobie obrał, nie zmieniły się. Różnica była tylko taka, że w tamtym momencie, gdy otrzymał potęgę Beliara, to w końcu miał siłę, by swoje cele osiągnąć. Ostatnie słowa Xardasa tłumaczą jego plan, który układał ostatnie 10 lat. Bo pojawienie się nekromanty zaraz
zaraz przed komnatą śniącego tylko po to, by mu wytłumaczyć, jak go pokonać, było naciągane i ciężko było uwierzyć w ten motyw. Teraz zgrabnie przechodzimy do, jakby się mogło wydawać, kulminacji całej historii. Zaskoczeniem nie będzie, jeśli powiem wam, że w trójce znów Xardas jest antagonizowany, jak to miało miejsce w poprzednich częściach. Tutaj jednak nie robi się tego subtelnie, lecz wprost podaje się nekromantę jako głównego wroga, który pomógł orkom wygrać wojnę i odebrał ludziom magię. W tym miejscu w końcu możemy w to uwierzyć, ponieważ mając w pamięci ostatnią rozmowę z czarnym magiem, mamy świadomość, komu służy, a jego obecne działania dają tylko potwierdzenie w tym, że nie jest on pozytywnie nastawiony. Także wielu graczy przez większość gry oczekuje na finał, w którym Xardas staje naprzeciwko nam i krzyżujemy miecze. Tak się jednak nie dzieje. W tym miejscu odnosić się będę do jedynego słusznego endingu Gothic 3. Jeśli macie wątpliwości, dlaczego to jest najlepsza decyzja, to odsyłam do mojego starego materiału. Także brnąc przez grę napotykamy coraz to więcej ludzi, którzy darzą Xardasa nienawiścią i przypisują mu wszelkie złe wydarzenia. Oblałaś kolosa? To też wina Xardasa. Finalnie dochodzi do spotkania, w którym Xardas zachowuje się jak wujek, któremu pożyczyliśmy pieniądze, a on udaje, że nie wie, o co chodzi. W tym momencie nekromanta zachowuje się jak gimbus na czacie publicznym, który myśli, że jest zabawny i troluje. Bowiem Xardas wtedy tłumaczy nam, że przejął moc w sumie po nic, on przecież też nikomu nie służy, a poza tym zabij króla i wrzuci jego kij do ogniska. Biorąc pod uwagę całą chronologię wydarzeń, tutaj będziemy mieli tak zwany plot hole, czyli dziurę fabularną, która nie pasuje do całokształtu. Ale być może tak właśnie miało być. W przeciekach a propos Gotika można doszukać się wzmianek, że dodatek do trzeciej części miał mieć podtytuł Nieznane krainy. I miał on opowiadać o tym, co stało się z naszymi bohaterami po przekroczeniu portalu. Być może to właśnie tam twórcy chcieli zakończyć sagę, w której finalnie okazuje się, że Xardas to wszystko uknął, ponieważ gdy udało mu się wygnać bogów i pozbawić ludzi magii, to był jedynym, który w tamtej chwili mógł nią władać. Być może historia dodatku miała opowiadać o tym, że bezimienny za wszelką cenę nie może pozwolić na naprawienie portalu i powrót Xardasa, bo będzie to oznaczało koniec ludzi na kontynencie. Tego nie wiemy i raczej nigdy nie doczekamy końca tej historii. A może właśnie już doczekaliśmy? Tak jak mówiłem wcześniej, jaki mógłby być finał sagi? Ano właśnie, że bezimienny walczy z Xardasem, byleby tylko nie pozwolić mu wrócić na kontynent lub by nie pozwolić mu się bardziej wzmocnić. A o czym opowiada fabuła Ryzena 1? Ano o jakimś bezimiennym bohaterze, który finalnie staje do walki z najpotężniejszym magiem, który postanowił przejąć moc Tytana. Brzmi znajomo? No właśnie. Być może to właśnie miał być finał Gothica 3, który miał mieć miejsce w dodatku. Zamiast tego otrzymaliśmy Zbierz Bogów, który może jest kiepski i pobugowany, ale przynajmniej jest też płatny. Finalnie zostaje każdemu z nas podjąć decyzję. Czy uwierzymy w dobroduszność Xardasa, bo z racji tego, że był on przecież magiem ognia, to pewnie był on pełen empatii i dobroci. To być może faktycznie zaplanował to wszystko, by móc się poświęcić i uratować ludzi. Choć przyznam, że osobiście bardziej mi pasuje druga opcja, w której Xardas w końcu pokazuje swoje prawdziwe zamiary i staje się człowiekiem, któremu zależy tylko na potędze. W końcu to właśnie robił przez ostatnie lata. I trzeba przyznać, że to nawiązanie sagi Gotika z sagą Rysena, a przypomnijmy, te gry pochodzą od tego samego dewelopera, ma sens. I być może to właśnie miała być historia dodatku do Gothica 3. Ale jak było naprawdę, tego się nigdy nie dowiemy. To tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że dałem wam powód do rozmyśleń nad ewentualnym finałem sagi. A ty co o tym myślisz? Jaka historia mogłaby nas czekać za portalem do Nieznanych Krain? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. I jak zawsze zachęcam do zostawienia kciuka i śledzenia kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Przy odrobinie szczęścia jeszcze w tym roku dobijemy do 1000, także kanał ładnie się rozwinął przez ten rok. Ode mnie to tyle, także cześć i do usłyszenia niebawem.